Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Razem ze mną pan Adam Krzanowski, współzałożyciel oraz prezes firmy Nowy Styl. Dzień dobry. Jest mi bardzo miło, że pan się ze mną spotkał, panie prezesie, tym bardziej, że dzisiaj atmosfera jest nieco lepsza, natomiast miesiąc temu sytuacja była dramatyczna, trochę przypomniała tak naprawdę, mnie przynajmniej, filmy grozy, puste hotele, ulice, puste miasta, no wyglądało to dramatycznie. Proszę powiedzieć, jaki wpływ pandemia koronawirusa miała na firmę Nowy Styl? Tak, sytuacja, która tak naprawdę była właściwie 2 miesiące temu już, bo to już ponad 2 miesiące temu minęło od tego czasu, no była to coś, co nas bardzo zaskoczyło. Ja myślę, jak każdego z nas, prawda? Sytuacja w koło, wszyscy ludzie przestraszeni, taka zgroza w koło. I my jako firma stanęliśmy w pewnym momencie przed takim dylematem, zaczęliśmy się zastanawiać, co my mamy zrobić, prawda? Czy my mamy puścić wszystkich ludzi do domu, czy my mamy siedzieć i produkować zamówienia dla naszych klientów. I tutaj no, my wybraliśmy taką drogę pośrednią, prawda? Czy jakby przede wszystkim no, nie chcemy jakby wysłać ludzi do domu, żeby stracili pracę, żeby w pewnym momencie nie mieli swoich dochodów, a z drugiej strony chcieliśmy też realizować zamówienia dla naszych klientów. W związku z tym przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na bezpieczeństwie w pracy, prawda? Czyli jakby można podzielić nasz obszar na produkcję i biura. I w zakładach produkcyjnych głównie skoncentrowaliśmy się na tym, żeby stworzyć pewien dystans dla pracowników, żeby oni czuli się bezpiecznie, pewne strefy, nie spotykali się w tych samych miejscach, po to, żeby po pierwsze czuli się bezpiecznie i żebyśmy nie było tego ryzyka zarażenia. I co wydaje mi się nam się udało, czy jakby cały czas kontynuowaliśmy pracę. Jeżeli chodzi o biura, w biurach postanowiliśmy zorganizować home office i tutaj rzeczywiście większość pracowników pracowała z domu. Musieliśmy pracować poprzez wideokonferencje, czyli jakby no styl pracy się zupełnie zmienił. A jak pan myśli, jak teraz będzie właśnie wyglądała praca w biurach? Jak będzie wyglądała praca w biurze w czasie COVID-19? No bo jednak cały czas trwa, prawda? Tak, cały czas trwa. Na razie nie widać jakiegoś bardzo wielkiego spowolnienia. Oczywiście, że w różnych rejonach świata różnie to wygląda. W Polsce mamy sytuację w miarę stabilną. Wydaje mi się, że nauczyliśmy się z tym żyć i to jest jakby to taki najważniejszy element. Nasze doświadczenia z pracy takiej home office'owej są takie, że ta wydajność pracy, efektywność nie jest tak duża jak praca rzeczywiście w biurze. I z naszego punktu widzenia my już tak naprawdę jakiś czas temu rozpoczęliśmy taki powolny powrót do pracy w biurach i mamy już coraz więcej ludzi w biurze. Oczywiście te biura wymagały przearanżowania. My jakby zmieniliśmy aranżację biur po to, żeby one były po prostu bardziej bezpieczne, żeby ludzie wracając do pracy czuli się bezpieczniej i bez obaw jakichś, prawda? Bo wydaje mi się, że to wcale nie jest takie proste, żeby zapewnić ludziom ten komfort pracy. No i wydaje się, że udało nam się to całkiem nieźle zrobić. Wiem, że stworzyliście też państwo taki raport i tam jest taka ciekawa rzecz, jak taki hybrydowy model pracy, czyli część pracy home office, a część pracy w biurze. Co pan myśli? Tak, jest to, wydaje się, jednocześnie ja też mówię, że to są w dużej mierze nasze własne doświadczenia, ale też jakby, no, my też jakby uczymy się od współpracy z innymi naszymi partnerami, klientami i jakby i tutaj prowadzimy nieraz dyskusję na ten temat, w jaki sposób coś powinno wyglądać. I rzeczywiście jeden z takich momentów przejściowych jest to taki moment, w którym jakby no, część ludzi pracuje w biurze i na wymianę oni się zmieniają. Co dzięki temu zyskujemy? Dzięki temu zyskujemy, że nie mamy aż takiego zagęszczenia pracy w biurze, bo wtedy tych ludzi nie jest aż tak wiele, prawda? Ale wtedy jakby no, każdy z nich jest w tym biurze, potem wraca do domu. Dla mnie jakby to jest na pewno jako moment przejściowy, jest to niezła forma pracy. My jako firma Nowy Styl mamy naprawdę, główny nasz sukces polega na tym, skąd on się bierze. Bierze się z bardzo dużej współpracy pomiędzy różnymi działami. Czyli jakby ta intensywność spotkań, intensywność komunikacji pomiędzy różnymi działami, współpracy, tworzenia pewnych projektów razem, ona jest potężna i jakby to się bardzo trudno robi przez wideokonferencję. To się da rady zrobić, ale to nie jest na pewno jedyna forma, jaką można jakby realizować. My tak naprawdę planujemy już pełny powrót do biura tak od 1 czerwca.
A proszę powiedzieć, jak pan myśli, no bo wiadomo, wszystko się teraz zmieni. Jakie pan ma prognozy, przewidywania? Czy na przykład budynki, czy też przestrzenie użyteczności publicznej, czy one będą wyglądały tak samo jak przed pandemią, czy jednak wszystko się zmieni? Nie, mnie się wydaje, że tutaj jakby jest kilka elementów, czy jakby takie, czy budynki. Budynki pewno będą wyglądać tak samo, natomiast trzeba będzie trochę zmienić, prawda, te wnętrza. I tu jest chyba najważniejszym elementem to, że ludzie, którzy będą przebywali w tych budynkach, oni muszą czuć się komfortowo w jakiś sposób, prawda? Czyli jakby mnie się wydaje, że nawet tak jak na samym początku, prawda, pandemii, to ludzie bali się wszystkiego, ale ludzie też nie byli przyzwyczajeni do niczego, prawda? Oni nie wiedzieli o tym, że ręce trzeba myć, prawda? My dopiero uczyliśmy się takiej lepszej higieny, zachowań właśnie. No tak jak tutaj przed chwilą mieliśmy sytuację, kiedy kolega przyszedł i chciał się ze mną przywitać, a ja powiedziałem, nie, ja nie podaję ręki, prawda? I może się wydaje, że tak z punktu widzenia takiego socjalnego jest to trochę takie dziwne, prawda? Ale nauczyliśmy się czegoś takiego. Czyli mnie się wydaje, że tak, że teraz trzeba będzie przeprojektowywać, czy te powierzchnie wspólne, czy tak samo biura. No, te nasze biura, do których my dzisiaj wracamy, one zostały zmienione. My odsunęliśmy biurka na pewne dystanse, my stworzyliśmy pewne kierunki przejścia właśnie po to, żeby potrafić w tym okresie jakiegoś zagrożenia po prostu zachowywać się tak, żebyś ty się czuł komfortowo, ale żeby też twój kolega czy koleżanka, która gdzieś tam pracuje obok, też czuła się komfortowo. I wydaje mi się właśnie to jest coś, co będzie się zmieniać i my jako firma mamy bardzo duże też w tym doświadczenie. Po pierwsze pracując u siebie w organizacji i jakby współpracując w celu jakby wdrożenia tych wszystkich procedur, ale również poprzez naszą współpracę z naszymi partnerami. Jesteśmy wielokrotnie proszeni o to, żeby pomóc komuś coś zaprojektować. I my oczywiście wtedy wchodzimy nie tylko na zasadach takich, że my sami przyszliśmy, wiemy i robimy to, ale my wtedy jakby angażujemy ich ludzi, prawda? My rozmawiamy, my sprawdzamy. W związku z tym zbieramy wielką wiedzę u siebie w organizacji i dzięki temu też możemy jakby doradzać innym, jak działać. Postępować. Tak. Czyli dobrze rozumiem, że Państwo możecie zaproponować takie kompleksowe rozwiązania do biur właśnie na czas COVID-19. Tak, absolutnie. No, tak jak jesteśmy i byliśmy już od dawna ekspertem w projektowaniu biur w takich normalnych sytuacjach, prawda, bez sytuacji pandemii, chorób jakichś, no to teraz już jakby zdobyliśmy też dość duże doświadczenie przez te ostatnie miesiące właśnie, jak należy zaprojektować bezpieczne biuro. I wydaje się, że udało nam się to nieźle zrobić, no bo mówię, nie mamy przypadków jakichś ekstremalnych, które by się gdzieś wydarzały u nas w organizacji. Czyli wprowadzacie również Państwo takie produkty, które są produktami bezpiecznymi rozwiązaniami, jak i również projektowanie, kompleksowe projektowanie przez architektów jest przez pryzmat właśnie tego, co się dzieje teraz, czyli przez pryzmat pandemii i obaw z nią związanych. Tak, oczywiście. To znaczy wiadomo, że generalnie te wszystkie podstawowe produkty, one się nie zmieniają, ale no oczywiście jest dużo takich elementów głównie, które mają nas oddzielać, prawda? Czyli jakieś elementy, które, nie wiem, z pleksji, które są przeźroczyste, ale które jakby powodują, że nie mamy tego bezpośredniego kontaktu z kimś, prawda? Rozdzielamy, no, ilość miejsc na salach konferencyjnych, która jest już dużo mniejsza niż kiedyś, prawda? Te odstępy, czyli jakby powstaje wiele takich produktów dodatkowych, które umożliwiają nam jakby, prawda, czucie się komfortowo, a z drugiej strony umożliwiają nam utrzymanie tego dystansu, prawda? Czyli to nie tylko chodzi o takie psychologiczny komfort człowieka, ale z drugiej strony taka fizyczne rozdzielenie i trzymanie dystansu, który ma nam pomóc jak gdyby w nierozprzestrzenianiu się tej choroby. Rozumiem. Jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy nie wydaje się Panu, Panie Prezesie, że czasami takie trudne sytuacje, one pobudzają kreatywność do działania? No tak, na pewno. To w ogóle trudno się z tym nie zgodzić, dlatego że jakby jeżeli żyjemy w takim normalnych czasach, które, prawda, są dobre, rozwój gospodarczy, wszystko, ludzie jakby mają mniejszą skłonność do tego, żeby poszukiwać nowych rozwiązań, prawda? Natomiast sytuacja kryzysowa, jakakolwiek, prawda, czy taka związana z pandemią, ona jakby zmusza cię po pierwsze do bardzo szybkich analiz, zastanawiania się, jak można coś zrobić i wymusza na tobie bardzo szybkie podejmowanie decyzji. A to powoduje, że nie masz wiele czasu, nie masz możliwości myślenia, konsultowania bardzo szeroko, tylko musisz szybko podejmować decyzje, prawda? I to właśnie powoduje to, że właśnie kryzysy, mimo wszystko, jeżeli ktoś
potrafi sobie przejść suchą stopą, prawda, przez kryzys, to bardzo często tego typu firmy, one są dużo mocniejsze po kryzysie niż przed kryzysem, właśnie poprzez to, że udało się im podciągnąć. Druga rzecz, która jest też bardzo ważna, to znaczy wydaje mi się, że jeszcze zaangażowanie ludzi i pracowników w momencie takiej jest taka, prawda, zbieramy się wszyscy, mówimy, musimy sobie z tym poradzić, prawda? I wtedy ludziom jeszcze bardziej zależy, tak. ludzie się jeszcze bardziej starają. Są zmotywowani. Tak, są dużo bardziej zmotywowani i dzięki temu według mnie można dużo więcej osiągnąć jeszcze w czasie takich sytuacji kryzysowych. I takie ostatnie pytanie, jakby Pan mógł coś przekazać po prostu swoim pracownikom, swoim ludziom właśnie w tym momencie, w czasie pandemii. Co by Pan powiedział? Co ja bym powiedział? Chyba bym powiedział tak, że nie bójcie się wracać do biur. Naprawdę mamy tak zabezpieczone wszystko, czujemy się bezpiecznie. Ja cały czas pracowałem w biurze, prawda? Czy jakby, no, oczywiście, że było nas dużo mniej przez ten okres kilku miesięcy, ale naprawdę nie ma czego się obawiać. Warunki, które stworzyliśmy tutaj u nas w biurach, są naprawdę świetne, także czekamy na Was, już nie możemy się na Was doczekać. Takie przesłanie bym do naszych pracowników wysłał. Świetnie, bardzo serdecznie dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.